Pod koniec lat 50. w polskich odkurzaczach były montowane identyczne silniki jak w odkurzaczach Omega, sprowadzane z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W miejscu tej dawnej fabryki Kellerów powstała właśnie fabryka VEB Elektrowärme Altenburg. O, zobaczcie, ten odkurzacz, gdyby nie ta rączka, to bardzo przypominałby polski odkurzacz Gamma. On nie jest wykonany z blachy, nie jest wykonany z metalu, tylko mam wrażenie z jakiegoś laminatu, czyli taki trabant wśród odkurzaczy. Patrzę od razu z ciekawości, czy tutaj jakieś wschodnio-niemieckie marki na przykład nie zachowały się w tym worku na kurz. No ale to by właśnie wskazywało też na bardzo duże podobieństwo tych odkurzaczy, praktycznie ta sama średnica korpusu. I od razu spróbuję wyciągnąć silnik. Mocowanie takie jak w odkurzaczach Gamma i Gamma 2 z takimi metalowymi stopkami. Skrót od nazwy Elektrogerätewerk Suhl, czyli fabryka urządzeń elektrycznych w miejscowości Suhl. Ciekawostka, kondensator przeciwzakłóceniowy jest tutaj z zakładów Belma w Bydgoszczy. Ładnie widoczne logo Belma. No teoretycznie tak, mamy tutaj przejście prądu po szczotkach. To jest chyba brakująca nam sprężynka z tego wyłącznika. O, tutaj jeszcze raz rozłożyłem cały ten układ ssący silnika, no i mamy winowajcę. No i tym razem na szczęście wszystko w porządku. Natomiast o tę metalową stopkę będzie się opierała tutaj końcówka tej dźwigienki. O, w ten sposób. I zobaczcie, teraz zaraz możemy to wszystko zamontować ponownie w naszym odkurzaczu. Aha, zapomniałem wam powiedzieć, że udało mi się uruchomić tę rączkę. O, zaraz to też odrdzewiaczem troszeczkę zabezpieczę. Tutaj zasysa powietrze, a szczególnie się cieszę, że ten wyłącznik jest sprawny. Cześć, bardzo chciałbym was dzisiaj zaprosić na odcinek, który znowu poświęcony będzie starym odkurzaczom. Mówię znowu, bo już od pewnego czasu, od kilku tygodni z zabytkowych odkurzaczy tutaj na kanale nie było. Oglądaliśmy stare transformatory, prostowniki, gramofony, różne urządzenia. A bardzo chciałbym wrócić właśnie do odkurzaczy, a dokładniej mówiąc do wschodnio-niemieckich odkurzaczy. Tak się składa, że niedawno znalazłem taki bardzo fajny ręczny odkurzaczyk Omega. Myślę, że z końca lat 50. to jest typ czy model 1060 z fabryki w Altenburgu i ten odkurzacz chciałbym razem z wami dzisiaj obejrzeć. A myślę, że będzie to bardzo fajna kontynuacja odcinka, który oglądaliśmy czy robiliśmy wspólnie już, no myślę, że ponad rok temu i w tym odcinku oglądaliśmy ten podłogowy, bardzo ładny zresztą odkurzacz również Omega z roku 1958, również z fabryki w Altenburgu i wtedy zapowiadałem tam, że będę chciał tego rodzaju ręczny model zdobyć, no i wreszcie mi się to udało, także bierzemy się dzisiaj za przegląd tego odkurzacza. Zostawiłem jeszcze na chwilkę na stole warsztatowym ten model, który już, tak jak powiedziałem, w oddzielnym odcinku widzieliśmy. Zresztą link do tego odcinka o tym odkurzaczu Omega zamieszczę zarówno na końcu tego nagrania, jak i znajdziecie ten link również w opisie. Od razu chciałbym uprzedzić tutaj pewne wątpliwości. Ktoś powie, ojej, wschodnio-niemieckie odkurzacze, wolałabym zobaczyć jakieś stare polskie modele, ale historia tych wschodnio-niemieckich odkurzaczy Omega trochę jest też spleciona jednak z historią pierwszych polskich odkurzaczy z fabryki w Rzeszowie, Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego, bo pod koniec lat 50. w polskich odkurzaczach były montowane identyczne silniki jak w odkurzaczach Omega, sprowadzane z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Nie wiem, czy pamiętacie, w tym odkurzaczu Omega znaleźliśmy silnik typu EM8750K z fabryki VEB, czyli Volkseigener Betrieb. To była taka enerdowska, oznaczenie enerdowskich fabryk państwowych. Z fabryki VEB Elektroschaltgeräte w Opach, czyli fabryki, nie wiem, przełączników elektrycznych w miejscowości Opach. Bardzo mnie ciekawi, jaki silnik znajdziemy w tym odkurzaczu. Identyczny silnik jak w tej Omedze znajdował się w polskim odkurzaczu Alfa 2 z 1959 roku, który już tutaj
na kanale oglądaliśmy, a na przykład w polskich odkurzaczach Gamma z końca lat 50. znajdowaliśmy troszeczkę mniejsze silniczki typu EM8730K, również z fabryki w Opach, na przykład taki odcinek o odkurzaczu Gamma w zielonym kolorze z 58 roku otwierał nagrania czy odcinki w tym roku 2025. Ja na pewno też linki do tych odcinków o polskich odkurzaczach Gamma z silnikami z Opach zamieszczę w opisie tego nagrania i na końcu. Oglądaliśmy też polskie odkurzacze Gamma 2 z chyba głównie 59 roku, 58 czy 59 roku, w których również znajdowały się enerdowskie silniki z fabryki w ZUL, nie w Opach, tylko w ZUL. I bardzo mnie ciekawi, czy w tym odkurzaczu nie znajdziemy przypadkiem też silniczka z ZUL. On jest chyba troszeczkę węższy od polskich odkurzaczy Gamma, ale jest już mniej więcej tej średnicy jak polskie odkurzacze Gamma 2, także raczej spodziewałbym się silnika z ZUL, ale zobaczymy. Będzie to dosyć fajna niespodzianka. Tutaj dla przypomnienia króciutko na tym większym odkurzaczu tabliczka znamionowa, logo Omega, typ 1064, 220 V, 440 W i nazwa fabryki VEB Elektrowerme Altenburg. Tutaj na tym ręcznym odkurzaczyku niestety tabliczki znamionowej nie ma, ale tutaj wszystkie dane wybite są na tej chromowanej czy niklowanej, nie wiem, obudowie rączki. Mamy tutaj oznaczenie typu 1060, czyli 1064 ten większy, 1060 ten mniejszy, 220 V i moc pobierania 175 W. Tutaj mieliśmy 440. No i też jest nazwa tego samego producenta, VEB Elektrowerme Altenburg, w miejscowości Altenburg, czyli fabryka Volkseigener Betrieb, VEB Elektrowerme, nie wiem, ciepło elektryczne, w miejscowości Altenburg w Turyngii, niedaleko Lipska. A korzystając z okazji, że mam już tutaj te dwa odkurzacze na stole, chciałbym Wam bardzo króciutko powiedzieć o tym, co znalazłem o historii tej fabryki w Altenburgu. Korzenie tej firmy sięgają początku XIX wieku, kiedy powstał tam pod miejscowością Altenburg w Turyngii warsztat Michaela Kellera produkujący paski. Później jego następcy przejmowali w kolejnych latach firmę, a nazwa, która obowiązywała w latach międzywojennych, H.A. Keller i synowie, pochodziła od nazwiska Hermana Alberta Kellera. I wydaje mi się, że wtedy już w latach międzywojennych produkowano tam również elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego i chyba też odkurzacze Omega. Tego nie jestem pewien. Ja mam taki stary odkurzacz Omega, który obejrzymy sobie w innym odcinku. Zresztą już przy jakiejś okazji go tutaj oglądaliśmy, ale wydaje mi się, że on już pochodzi chyba z wczesnych lat powojennych. No w każdym razie tuż po wojnie w 1946 roku, tak jak przeczytałem, zmarł ostatni właściciel Hans Richard Keller i firma przeszła na własność miasta i początkowo została przekazana na użytek uniwersytetu w pobliskiej Jenie, Uniwersytetu Schillera w pobliskiej Jenie, ale w 1950 roku została przejęta przez wschodnio-niemieckie państwo, upaństwowiona i w miejscu tej dawnej fabryki Kellerów powstała właśnie fabryka VEB Elektrowerme Altenburg, która początkowo produkowała jakieś okucia do pasków, zawiasy, oświetlenie rowerowe, oświetlenie samochodowe, ale z czasem zaczęła też, czy wróciła do produkcji elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego. Mam nadzieję, że uda mi się też jakieś enerdowskie urządzenia z początku lat 50., właśnie mniej więcej z tego okresu, produkowane w Altenburgu również znaleźć. Na razie mam tylko te odkurzacze i jeszcze jeden starszy odkurzacz Omega, który może na końcu sobie obejrzymy, i jeszcze troszeczkę nowszy model tych odkurzaczy Omega, ale teraz po tej krótkiej lekcji historii, czy po tym krótkim wprowadzeniu do historii firmy w Altenburgu zajmijmy się może demontażem tego ręcznego odkurzaczyka Omega typ 1060. Jeszcze rzućmy tylko szybko okiem, proszę, na stan tego odkurzacza, jak on wygląda z zewnątrz. Tutaj jest dosyć dobrze zachowany przewód zasilający. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy oryginalny, czy kiedyś wymieniany. Jest tutaj wtyczka. Co ciekawe, w wielu niemieckich urządzeniach jednak stosowane były od późnych lat międzywojennych wtyczki typu Schuko. Tutaj jest taka klasyczna wtyczka bez przewodu
ochronnego, ale raczej niemiecka z napisem Austein. Muszę poszukać troszeczkę więcej informacji o tej wtyczce, bo chyba takich jeszcze nie widziałem. Natomiast no, bardzo możliwe, że jest to jeszcze oryginalna wtyczka, która razem z tym odkurzaczem się znajdowała. Tak jak Wam powiedziałem, nie ma tutaj tabliczki znamionowej. Dane są wybite tutaj na rączce. Dosyć ładnie jest ten odkurzacz zachowany. Na pewno trzeba go będzie wyczyścić. Tutaj niestety w napisie tym Omega brakuje A. To praktycznie przy wszystkich tych odkurzaczach, które widziałem, jakiś fragment tego plastikowego napisu przynitowanego do obudowy jest odłamany. Szczerze mówiąc i tak dosyć nieźle on się tutaj zachował. Są te, nie wiem, chromowane, niklowane pokrywy wlotu i wylotu powietrza. Tak prawdę mówiąc, to ten odkurzacz bardzo przypomina polskie odkurzacze Gamma. Może ja na chwilkę taki przyniosę dla porównania. O, zobaczcie, ten odkurzacz, gdyby nie ta rączka, to bardzo przypominałby polski odkurzacz Gamma. Pokrywa wlotu, pokrywa wylotu powietrza. No u nas jest inna ta bakelitowa rączka w troszkę innym kształcie. Nawiasem mówiąc, te rączki w odkurzaczach Omega 1060 powinny dać się wcisnąć i przekręcić. Służyło to do tego, żeby lepiej wyważyć odkurzacz w zależności od tego, jaką pracę wykonywaliśmy. Jeżeli odkurzaliśmy na podłodze, to tak było zdecydowanie wygodniej. Natomiast jeżeli przekręciliśmy tę rączkę, to tutaj waga rozkładała się troszeczkę inaczej i mogliśmy ten odkurzacz trzymać w tej pozycji, czyli wlotem powietrza do góry i odkurzać na przykład gdzieś na jakichś półkach na regale, czy jakieś firanki, czy jakieś obicia na ścianach. Ale ja przyznaję, że nie mogę tej rączki wcisnąć. Spróbuję to jeszcze potem wyczyścić. Może tutaj się brud po prostu zebrał i ona jest zablokowana, bo powinienem móc ją wcisnąć, przekręcić. Widzieliśmy taki mechanizm zresztą na przykład w odkurzaczach Siemens Schuckert, Protos Rapid, też takich ręcznych, gdzie też można było tutaj kąt montażu tej rączki ustalić. Także generalnie z zewnątrz jest on bardzo podobny. Mam wrażenie, że te polskie odkurzacze Gamma z końca lat 50. mają troszeczkę większą średnicę. Tak jak powiedziałem, tutaj też znajdują się wschodnio-niemieckie silniki. Przepraszam, sięgnę sobie po moją ściągawkę. Akurat w tej gammie i w innych gammach, które już tutaj na kanale oglądaliśmy, znajduje się silnik typu EM8030K z fabryki w Opach. Tak jak już powiedziałem, ta Omega jest troszeczkę chyba węższa, więc bardzo możliwe, że znajduje się w niej troszeczkę mniejszy silnik z ZUL, ale za chwilkę, dosłownie za moment sobie to obejrzymy. Poza tym wygląda zupełnie fajnie, postaram się ją wyczyścić. Tutaj jest wyłącznik na końcu, który mam wrażenie, że nie chce się trzymać w jednej pozycji. Zobaczymy potem, czy on jest sprawny. Dobra, ten odkurzacz Gamma mniej więcej z podobnego okresu, bo ten pochodzi chyba z 50, nie pamiętam już, 8 roku, chyba tak, z 58 roku. To był odkurzacz, o którym odcinek otwierał odcinki w roku 2025. Ten odkurzacz na razie odstawiam, a zajrzyjmy wreszcie do tego odkurzacza. Pierwsze, do czego możemy zajrzeć, to oczywiście worek na kurz. Otwieram tutaj te klamerki. Szczerze mówiąc, zobaczcie, całkiem spora jest ta część, w której mieścił się worek na kurz, natomiast sam woreczek jest naprawdę malutki. Zastanawiam się, czy on jest oryginalny, czy mógł być na przykład użyty z polskiego odkurzacza Gamma albo Gamma 2. Zaraz zobaczymy, czy średnica worków od tych polskich odkurzaczy by tutaj pasowała. Aha, i ten odkurzacz, tak samo jak widzieliśmy to w przypadku odkurzacza Omega 1064, tego dużego podłogowego, on nie jest wykonany z blachy, nie jest wykonany z metalu, tylko mam wrażenie z jakiegoś laminatu, czyli taki trabant wśród odkurzaczy. I on ma taki bardzo charakterystyczny zapach, ten odkurzacz Omega 1064 również. Zresztą mam wrażenie, że wiele rzeczy z NRD właśnie tak pachnie i teraz się tak zastanawiam, czy jest to jakiś lakier, który używano, czy jest to właśnie zapach charakterystyczny dla tych laminatów, no ale mnie on się zawsze kojarzy właśnie ze wschodnio-niemieckimi urządzeniami. Jeżeli macie takie odkurzacze, to pewnie wiecie, o czym mówię. Patrzę od razu z ciekawości, czy tutaj jakieś wschodnio-niemieckie marki na przykład nie zachowały się w tym worku na kurz, ale nie, jest tutaj dosyć pełno śmieci, brudu, ale jest to jakiś typowy kurz, który, nawiasem mówiąc, zaraz będę musiał stąd sprzątnąć. Przyniosę jeszcze raz ten odkurzacz Gamma 2 i zobaczymy, czy da się ewentualnie zamienić z nich worki.
O, tutaj mam na przykład odkurzacz, polski odkurzacz Gamma 2 z, przepraszam, 1960 roku. Ja go na chwileczkę otworzę. Wyjmę z niego worek na kurz. No, ten worek jest nawet chyba, no, bym powiedział, że mniej więcej podobnej wielkości. Spróbujmy go włożyć tutaj. No i on pasuje praktycznie idealnie. O, myślę, że mógłbym tutaj teraz obudowę tego odkurzacza Omega spokojnie zamknąć i ten worek od polskiego odkurzacza Gamma 2 używać. No, czyli worek od Gammy będzie pewnie, zaraz to sobie sprawdzimy, pewnie będzie miał za dużą średnicę. No ale to by właśnie wskazywało też na bardzo duże podobieństwo tych odkurzaczy. Praktycznie ta sama średnica korpusu, czyli zakładałbym, tutaj znajduje się silnik wschodnio-niemiecki z fabryki w Zuul, czyli pewnie tutaj będzie też tak samo. Zakładam tę obudowę, zaraz odstawię ten odkurzacz Gamma 2. Nawiasem mówiąc, tego odkurzacza chyba akurat jeszcze na kanale nie oglądaliśmy. Oglądaliśmy troszeczkę inne modele tych odkurzaczy. O, a tutaj jeszcze raz ten odkurzacz Gamma z 58 roku i zobaczmy. No nie, ten worek ma jednak znacznie większą średnicę. Czyli te odkurzaczyki się od siebie zdecydowanie różniły. Ok, zakładam pokrywę. Dobra. Zaraz ten kurz tutaj sprzątnę, ale i tak pewnie się nam jeszcze nabrudzi. Tutaj widzę, że... Aha, tutaj jakieś nitowanie. Mam wrażenie, że się oderwało od tej jednej klamerki i ktoś to tak na drut zreperował. Ja od razu ten wystający fragment drutu odepnę, bo jest to niepotrzebne. Postawię ten odkurzacz na blacie. O, może nawet jakąś podkładkę tutaj wezmę. W ten sposób, żeby tych klamerek nie odginać. I odkręcimy sobie tutaj tę część z silnikiem. Ok, odkurzacz już tutaj w miarę stabilnie stoi na tej podstawce. Mam tutaj jedną, drugą, trzecią śrubkę trzymającą pokrywę silnika. Ciekawe, czy ktoś już kiedyś tutaj do tego silnika zaglądał. Ups, jedna śrubka. Tutaj jedna z tej strony. Tutaj trochę mi przeszkadza ta rączka, no ale na razie nie jestem w stanie jej wcisnąć i odgiąć. Więc spróbujmy ją tak wykręcić. Mam zresztą wrażenie, że co najmniej dwie z tych śrubek były troszkę poluzowane. Dobra, śrubki mam zdjęte. Spróbujmy zsunąć tutaj tę pokrywę. Ok. I od razu spróbuję wyciągnąć silnik. Mocowanie takie jak w odkurzaczach Gamma i Gamma 2 z takimi metalowymi stopkami. Rzut oka do środka odkurzacza. Trochę brudu tutaj się zebrało z tej strony. Jednak z tego worka ten worek bardzo przepuszczał, bo widać, że tutaj cały silnik jest okurzony. Dostało się do tej części odkurzacza sporo tego brudu. Leciutki jest ten korpus odkurzacza, tak jak powiedziałem, z jakiegoś laminatu wykonany. Przepraszam, śrubka mi tam chyba odpadła. A może nie, może to był jakiś większy kawałek kurzu. No i rzućmy sobie okiem na ten silnik, bo to mnie bardzo, bardzo interesuje. Nawiasem mówiąc, zorientowałem się, że to, co wypadło mi przed chwilą na podłogę, jak otwierałem ten odkurzacz, to wcale nie był kawałek kurzu, tylko tutaj odkręcił się w ogóle cały ten wyłącznik i jedna śrubka tutaj wpadła do środka, a jedna właśnie upadła mi na podłogę, ale na szczęście ją znalazłem i spróbujemy ten cały wyłącznik tutaj ponownie zamontować. Sprężynki tutaj chyba żadnej
nie było. Momencik, jak to się trzymało. Zaraz się tym, za chwileczkę się tym zajmiemy. O, chyba tak. Dobra, tym się będziemy za chwileczkę zajmować. Ja tutaj cały ten element wyłącznika na razie położę. Tutaj jeszcze takie malutkie jakieś kółeczko wypadło i te dwie śrubki. Dobra, tym się będziemy zaraz zajmować. Ewidentnie to się odkręciło. Natomiast no, rzućmy sobie teraz okiem spokojnie na ten silnik. No i widzę, że mamy tutaj silnik typu EM7030 z roku 1958. Tutaj jest numer, za numerem seryjnym jest 4/58, no czyli pewnie z kwietnia 58 roku. I to nie jest silnik z fabryki z Opach, ale też jest dobrze znany tutaj na kanale. To jest, tam widać w głębi takie logo EGS, to było skrót od nazwy Elektrogerätewerk Suhl, czyli fabryka urządzeń elektrycznych w miejscowości Suhl. Tutaj wyżej jest jeszcze logo IKA, to było logo takiego zjednoczenia różnych zakładów państwowych. Installation, Kabel, Apparate, IKA. Zresztą wczesne odkurzacze Omega z lat powojennych w ogóle nosiły tylko to logo IKA. Kiedyś taki bardzo ładny odkurzacz Omega właśnie z logo IKA widziałem. To było takie zjednoczenie Vereinigung Volkseigene Betriebe, jeżeli dobrze pamiętam, czyli zjednoczenie ludowych zakładów pracy w NRD. Natomiast te silniki typu EM7030 czy EM7030K widzieliśmy już w co najmniej kilku odkurzaczach Gamma 2, głównie z roku 1959, chyba też z 60 roku, chyba już nie. Ja się troszeczkę rozpędziłem, jak pokazywałem Wam ten zielony odkurzacz Gamma 2 z 1960 roku, to powiedziałem, że tam najpewniej też znajduje się nerdowski silnik, ale wcale niekoniecznie, bo na początku lat 60. już w tych odkurzaczach Gamma 2 znajdowały się silniki, zresztą bardzo podobne do tych, konstrukcyjnie praktycznie identyczne, z zakładów silników elektrycznych w Brzegu, a w roku 1960 nawet może tam znajdować się jeszcze jeden ciekawszy silnik z zakładów na warszawskim Grochowie, dosyć rzadki, ale o tym sobie powiemy w oddzielnym odcinku, może właśnie oglądając tamten odkurzacz Gamma 2, bo to jest bardzo ciekawe. Natomiast to jest taki dosyć typowy silnik z tych z zakładu urządzeń elektrycznych w Suhl, który można znaleźć właśnie w polskich odkurzaczach Gamma 2, głównie chyba z roku 1959. Dosyć sporo tych silników już w tych odkurzaczach znajdowaliśmy. Nawiasem mówiąc, z tego co przeczytałem, to pod koniec lat 60., chyba w 1969 roku, ta fabryka VEB Elektrowärme Altenburg została włączona właśnie do tej fabryki Elektrogerätewerk Suhl, stała się jedną z jej zakładów. Także no, jak najbardziej odkurzacz pokrewny i silnik pokrewny z tym odkurzaczem. No i tak jak powiedziałem, taki troszeczkę łącznik pomiędzy tymi enerdowskimi odkurzaczami z końca lat 50., a polskimi odkurzaczami, bo te silniki były też eksportowane do Polski, czy importowane w Polsce z NRD i montowane w polskich odkurzaczach Gamma 2. W odkurzaczach Gamma, tak jak powiedziałem, były jeszcze silniki z Opach o troszeczkę większej średnicy. Jeszcze raz wezmę tą moją ściągaweczkę, żeby nie pomylić. W odkurzaczach Gamma silniki EM8730K z Opach, w odkurzaczach Gamma 2 z 59 roku już te silniczki EM7030 czy 7030K z fabryki w Suhl. Dobra, bardzo fajny silniczek, zaraz sobie sprawdzimy, czy działa. Wyczyszczę go zaraz z kurzu, sprawdzimy szczotki i spróbujemy go też uruchomić, a potem wyczyścimy cały ten korpus odkurzacza, spróbujemy ewentualnie ponownie zmontować ten dosyć fajny wyłącznik, który się tutaj znajduje, no i który ewidentnie się z jakiegoś powodu już rozpadł, rozkręciły się tutaj te śrubki i potem spróbujemy to wszystko zmontować, ale najbardziej mnie teraz interesuje, czy po takim szybkim przeczyszczeniu pędzelkiem ten silnik od odkurzacza będzie sprawny.
Pomyślałem sobie, że fajnie będzie, jak ten duży podłogowy odkurzacz Omega 1064 posłuży do wyczyszczenia tego swojego mniejszego kuzyna 1060. Ten wąż jest jak najbardziej oryginalny od odkurzaczy Omega, tyle że od troszeczkę nowszych, nawiasem mówiąc, też jeszcze jest nieczyszczony. Natomiast ssawka jest od Zelmerów, bo nie mam takiej ssawki z włosiem od odkurzaczy Omega. No, ponieważ ona tutaj nie pasuje, musiałem ją takim domowym sposobem przyczepić taśmą, ale myślę, że to i tak spełni swoją rolę. Także bierzemy się teraz za wyczyszczenie tego ręcznego odkurzaczyka Omega. Odkurzacz jest już dosyć ładnie wyczyszczony. Troszkę dłużej mi to zajęło niż pokazałem tutaj na filmie, no ale musiałem go dosyć porządnie odkurzyć. Teraz wygląda to już w miarę ładnie. Pozwólcie, że ja tutaj niektóre elementy tego odkurzacza na razie odsunę na bok i chciałem zająć się króciutko tym silnikiem. Tutaj po wyczyszczeniu silniczek jest dużo lepiej widoczny. Fajna jest tutaj ta bakelitowa przykrywka na końcu tego silnika. Prawdę mówiąc, tego chyba w żadnych polskich odkurzaczach nie widziałem. To mocowanie było troszeczkę inaczej zrobione. Ciekawostka, kondensator przeciwzakłóceniowy jest tutaj z zakładów Belma w Bydgoszczy. Ładnie widoczne logo Belma. Pewnie byśmy datę na nim zobaczyli po wyjęciu go tutaj z tej ramki. Czyli ten oryginalny kondensator pewnie, który tutaj był wschodnio-niemiecki. Nie wiem, przypuszczam, że mógł to być kondensatorek firmy Frajko. Został kiedyś zamieniony pewnie już podczas używania tego odkurzacza w Polsce. Takie Omegi były też sprzedawane w Polsce i używane w Polsce, więc no nic dziwnego, że znajdujemy tutaj też polski kondensator przeciwzakłóceniowy, aczkolwiek wygląda na to, że on gdzieś pewnie w latach 60. musiał zostać zamieniony. Ten oryginalny musiał na ten kondensatorek Belma zostać zamieniony, no chyba że kondensatory Belma trafiały też do fabryki w Zul, ale nie jestem pewien, nie sądzę. Takich kondensatorków przy różnych i tych wschodnio-niemieckich i polskich silnikach już sporo znajdowaliśmy. Tutaj mam je wycięte, bo one były wadliwe. Kondensator KP500 z zakładów Belma to jest chyba dokładnie taki sam. Mam nadzieję, że ten będzie działał, a przyznaję, że bardzo chętnie bym go tutaj zostawił, bo jednak jest to taka oryginalna część tego zabytkowego urządzenia. Gdyby ktoś chciał tym odkurzaczem codziennie odkurzać, no to warto byłoby go od razu wymienić, ale jako zabytkowe urządzenie wolałbym, żeby ten kondensatorek tutaj został. Ładnie widać teraz też tę wyczyszczoną tabliczkę, typ silnika EM7030, logo IKA, instalacjon kabel aparaty, czyli zjednoczenie skupiające także fabrykę, która wyprodukowała ten silnik, fabrykę, której logo widać poniżej, EGS, Elektrogerätewerk Zul, o tym już mówiliśmy. Silnik z kwietnia 1958 roku, tutaj jest zaznaczony kierunek wirowania, 14 000 obrotów na minutę, 50 Hz częstotliwość sieci, 220 V napięcie, 0,68 A prąd chyba jest tutaj zaznaczony, 90 W moc wydawana, moc na wale tego silnika. Tutaj na rączce tego odkurzacza jest moc pobierana, chyba 175 W. Jak się ogląda stare katalogi, to zawsze ta moc pobierana i moc wydawana są w oddzielnych rubryczkach wymienione, stąd ta rozbieżność pomiędzy mocą podawaną na rączce odkurzacza, którą pobierał ten odkurzacz, a mocą silnika podawaną już na samym silniku, czyli 90-watowy silniczek. Co tam jest dalej napisane niżej? Nie wiem, chyba sprawność, ale tego już nie widzę. Możemy od razu sprawdzić szczotki w tym silniczku. O, bardzo ładne szczotki. Na pewno już w tych silnikach szczotki wymienialiśmy. Kupowałem chyba szczotki do maszyny do szycia. Zaraz sprawdzę, nie pamiętam, nie wiem, 5×6 może wymiary tych szczotek. Zaraz to sprawdzę, bo nie pamiętam.
Tutaj ich wymieniać nie trzeba, ale warto mieć to na wszelki wypadek sprawdzone. No tak, 6 mm na 5 mm. 6 na 5. No długość to jest jakieś 1,5 cm, tak. Tutaj jest troszeczkę krócej. 14 mm. Ok, szczotki wkładam z powrotem. W ten sposób. W sumie to w całkiem niezłym stanie jest ten silniczek. Może kiedyś, nie będę tego robił teraz, ale może kiedyś ten silniczek albo silniczek podobnego typu z jednego z odkurzaczy Gamma 2 wyjmiemy i go rozmontujemy, bo chyba jeszcze tych silników nie rozmontowywaliśmy. Zobaczymy sobie, jak jest tutaj zbudowany ten układ ssący, jakie łożyska tutaj się znajdują. Tego do tej pory nie robiłem, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście to zrobimy. Dobra, no to teraz tak, sprawdzę sobie szybciutko przejścia prądu na tym silniczku, czy on ma szansę w ogóle działać. Wystarczy dotknąć tutaj do tych przewodów. Teraz tu troszkę chyba izolacji trzeba będzie z nich zdjąć. No teoretycznie tak, mamy tutaj przejście prądu po szczotkach na silnik, jakiegoś przejścia nigdzie nie mamy. Podłączę w takim razie ten silnik do przewodu i spróbujemy go przy pomocy regulatora napięcia uruchomić. Silnik mam już tutaj podłączony do przewodu. Przewód podłączyłem do mojego regulatorka napięcia, który zawsze tutaj używamy. Regulator jest podłączony do zasilania. Mam bardzo zmniejszone napięcie. No i spróbujmy. Aha, coś tam się z tym układem ssącym zadziało. Jakaś turbinka. Albo tam jest jakiś brud w środku, albo jakaś z turbinek się odkręciła. Raczej obstawiam, że wpadło tam coś do środka. No dobra, to musimy w takim razie... Tutaj mam wszystko odłączone. Coś tam w środku lata. Jakaś część. Trochę bym się nie zdziwił, jakby to była sprężynka z tego wyłącznika, bo mam wrażenie, że mi jej tutaj brakuje. Spróbujmy w takim razie zajrzeć do tego układu ssącego. Będę musiał tę pokrywę zaraz stąd zdjąć. O! Zdjąłem pokrywę. A już chyba mam winowajcę. To jest, mam wrażenie, że może to być faktycznie jakiś element tego włącznika, aczkolwiek nie jestem tego pewien, ale chyba jest to taka stopka, o którą... O, jest to chyba taka stopka, na którą założona była sprężynka. Natomiast niestety sprężynki... Mam wrażenie, że tutaj w ogóle nie ma. Coś tam chyba jeszcze w środku lata. No to dobra, to spróbujmy w takim razie odkręcić tutaj tę śrubkę. Śmieszne, powiedziałem wam przed chwilą, że nie ma potrzeby demontażu tego silnika. No okazało się, że potrzeba sama się pojawiła. Raz. Podkładeczka, turbinka, kierownica. Fajnie, przy okazji sobie to obejrzymy. Tak mnie to, szczerze mówiąc, ciekawiło troszeczkę. Tutaj mamy jeszcze taką tulejkę. A, no i jest sprężynka, proszę Państwa. I to jest chyba sprężynka. To jest chyba brakująca nam sprężynka z tego wyłącznika.
razem z podstawką, którą też stąd wyciągnęliśmy, czyli tutaj szła podstaweczka, tutaj szła sprężynka, to wszystko szło do środka i tutaj jeszcze wchodził ta dźwigienka. Super! Wszystko się znalazło w środku w silniku. Bardzo się z tego powodu cieszę. Super, gdybyśmy nie zrobili próbę tego silnika, to by nam się nie udało tego wszystkiego wyciągnąć. A tak mamy podwójną korzyść, bo zobaczyliśmy sobie, jak silnik jest zbudowany i jeszcze wyciągnęliśmy z niego brakujące elementy. Bardzo się cieszę. O, tutaj jeszcze raz rozłożyłem cały ten układ ssący silnika, no i mamy winowajcę, który spowodował to całe zamieszanie, a przy okazji bardzo przyda się do naprawy wyłącznika. Fajnie. Myślę, że możemy troszeczkę pędzelkiem albo jakąś szczoteczką ten układ ssący tutaj jeszcze wyczyścić. Zaraz jeszcze raz przyniosę odkurzacz i to wyczyszczę i zaraz możemy się brać za zmontowanie tego wszystkiego ponownie. No i za kolejną próbę. Mam nadzieję, o tu jest jeszcze taka malutka podkładka na końcu. Gdybyśmy dalej chcieli rozmontowywać ten silnik, trzeba by te 4 śruby odkręcić. Nawiasem mówiąc, widzę, że one były już kiedyś odkręcane, widać na nich wyraźne ślady. Czyli najprawdopodobniej ktoś już w tym silniku kiedyś wymieniał łożyska. One są teraz solidnie przykręcone. Dobra, mam już to wszystko mniej więcej wyczyszczone, czyli możemy cały ten układ ssący ponownie montować. To jest taka tulejka. Chyba wszystko jedno, którą stroną ją nakładam. Chyba tak. Tutaj jeszcze jedna taka turbinka, podkładka wchodząca tam do środka i nakrętka. Chyba o niczym nie zapomniałem. Dobra. No i teraz muszę tutaj wirnik sobie zablokować. Przykręcić tę nakrętkę. Dobra. No i teraz zakładamy tutaj tę pokrywę. Ona jest tylko tak na wcisk nałożona. Dobra, i powinno to teraz znowu działać. Zaraz sprawdzimy. No i słuchajcie, mam teraz jeszcze raz ponownie wszystko to podłączone, zmniejszone napięcie tutaj na regulatorze, włączam zasilanie. No i tym razem na szczęście wszystko w porządku, żadna śrubka, żadna sprężynka nam tutaj nie lata w tych turbinkach silnika i nie przeszkadza w jego pracy. Działa to nie najgorzej, łożyska już słychać, ale tak jak powiedziałem, ja wolę zachować na razie, póki to działa, wolę zachować te, które tutaj się znajdują. Nawiasem mówiąc, trochę mnie ciekawi, kiedy te łożyska były wymieniane, bo raczej były w nim już wymieniane. Ciekawe kiedy. Może jeszcze jak będzie się coś z tym silnikiem działo, jak te łożyska będzie bardziej słychać, to może wtedy ten cały silnik rozkręcimy, wymienimy je i wtedy przy okazji zobaczymy, jakie tutaj się w tej chwili znajdują. Ok, silnik odłączyłem ponownie od przewodu zasilającego, on właściwie jest już gotowy do zamontowania, także odstawię go na razie tutaj na bok, a ja chciałbym się teraz zająć ponownym zmontowaniem tego malutkiego wyłącznika. Mam nadzieję, że on będzie sprawny. Ten wyłącznik jest, prawdę mówiąc, taką malutką ciekawostką, zaraz wam to pokażę, tylko spróbujmy go tutaj całkowicie wyjąć. Dobra. Tutaj na tym przewodzie zasilającym to on, szczerze mówiąc, może zostać podłączony. Zaraz spróbujemy to wszystko ponownie zmontować. Nie wiem, czy mi się to uda, ale to, co jest ciekawe,
to są oznaczenia tutaj na tym wyłączniku. Mianowicie tutaj jest jeszcze taki stary napis czy skrót DRGM, który moim zdaniem oznaczał Deutsches Reichsgebrauchsmuster, czyli taki niemiecki wzór użytkowy w Rzeszy, i to oznaczenie było stosowane no, do końca II wojny światowej, w latach międzywojennych i wcześniej. Natomiast nie było, moim zdaniem, nie było już stosowane w latach powojennych, także wychodziłoby na to, że jest to wyłącznik niemiecki. Tutaj jest nawiasem mówiąc jeszcze napis Germany, niemiecki, ale jeszcze moim zdaniem pochodzący pewnie z lat 30., w każdym razie z okresu międzywojennego. Skąd on się wziął w tym powojennym enerdowskim odkurzaczu Omega? No, bardzo możliwe, że jeszcze z jakichś starych zapasów magazynowych zostały takie wyłączniki i były tutaj zamontowane, a może oryginalny wyłącznik, który w tym odkurzaczu się znajdował, uległ zniszczeniu i wymieniono go, ale ewidentnie gdzieś w jakimś warsztacie w Niemczech na taki wyłącznik. No i skoro ta wymiana tego wyłącznika miałaby miejsce gdzieś no już po wyprodukowaniu tego odkurzacza w 1958 roku, czyli gdzieś w latach 60., no to być może gdzieś w jakimś zakładzie naprawczym jeszcze takie stare wyłączniki z zapasów przedwojennych zostały, a może faktycznie był on zamontowany fabrycznie, chociaż trochę mi się nie wydaje, bo mam wrażenie, że on zajmuje tutaj dosyć dużo miejsca w tej obudowie i nawet widać, to jest jeszcze taka obudowa zakładana na silnik i widać, że ona jest tutaj tak wyklepana po to, żeby ten wyłącznik mógł się tutaj zmieścić, a nawet jeszcze naklejono tutaj na nią, no my też tak zrobimy, naklejono tutaj taśmę izolacyjną, żeby tutaj te styki na tym wyłączniku nie dotykały do metalowej obudowy. Trochę jest to tak, powiedziałbym, ryzykownie zrobione. Czyli raczej obstawiałbym, że był on wymieniany kiedyś i co ciekawe wymieniony właśnie na taki przedwojenny wyłącznik. No dobra, ale spróbujmy zobaczyć, jak on był skonstruowany. Mam wrażenie, że w dosyć prosty sposób. Tutaj jest taka jakby kołyska, która znajduje się w środku. W niej moim zdaniem jest, przepraszam, wypadło mi to. O, jeszcze raz założę tę kołyskę z takim stykiem, który łączy albo T2, albo T2. Te dwa przewody tutaj tak czy inaczej są połączone, czyli jeden z tych przewodów z przewodu zasilającego jest połączony z jednym przewodem idącym do silnika, ale żeby to zaczęło działać, muszę przesunąć ten wyłącznik w tę pozycję i wtedy łączę przy jego pomocy te dwa styki, czyli drugi przewód z przewodu zasilającego z drugim przewodem idącym do silnika i wtedy zamykam obwód i zaczyna to działać. Tutaj mam jeszcze, mam nadzieję, że to nie wypadnie, taką sprężynkę, która moim zdaniem jest założona tutaj na tę dźwigienkę. To jest właśnie ten element, który wpadł nam do środka. To wkładam do środka w tę w cudzysłowie kołyskę i teraz jakoś to tak, prawdę mówiąc, nie najlepiej działa. Nie wiem, czy tu jeszcze czegoś nie brakuje. Wydaje mi się, że chyba znalazłem rozwiązanie tego problemu. Mianowicie ja źle włożyłem tę sprężynkę. Włożyłem ją tą metalową stopką do dołu, a powinienem ją chyba włożyć po prostu tą sprężynką do dołu. Natomiast o tę metalową stopkę będzie się opierała tutaj końcówka tej dźwigienki. O, w ten sposób. I zobaczcie, teraz fajnie się to blokuje. Po prostu źle zmontowałem poprzednio ten wyłącznik. Odwrotnie włożyłem tę sprężynkę, ale jak się okazuje, wszystkie elementy tego wyłącznika, które potrzebujemy, tutaj się znajdują. Przykręcam w takim razie te śrubki i mam nadzieję, że teraz jak zrobimy próbę, że teraz już będzie to działało. Dobra, przeskakuję, ale najważniejsze to, czy mamy tutaj połączenie. Mamy. Nie mamy. Mamy.
Nie mamy. Mamy. Super. No to można uznać, że ten moim zdaniem jeszcze przedwojenny wyłącznik udało się fajnie naprawić. Możemy go teraz, myślę, ponownie zamontować tutaj w odkurzaczu, tylko podłączymy do niego jeszcze dwa przewody idące do naszego silnika. Podłączę teraz przewody od silnika tutaj do naszego wyłącznika, tylko żebym nie zapomniał, że muszę to zrobić przez tę pokryweczkę, która tutaj jeszcze była pomiędzy silnikiem a tą pokrywą wylotu powietrza. Chyba tak to było mniej więcej zrobione, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje. I tutaj jest to takie zagłębienie, w które wchodził ten wyłącznik. No dobra. Czyli jeden przewód pójdzie tutaj. A drugi przewód pójdzie tutaj. O, myślę, że solidnie się to trzyma. Poszukałem troszkę informacji o tym wyłączniku i chyba udało mi się go zidentyfikować. Na nim są m.in. takie dosyć charakterystyczne literki H i P i w takim spisie dawnych wytwórców niemieckiego osprzętu elektrotechnicznego, producentów wtyczek, gniazdek, znalazłem m.in. właśnie to logo, jest tam napisane, że była to firma PH, nazwa pochodząca od inicjałów założyciela Paula Hochkepera, i Paul Hochkeper wraz ze wspólnikiem założył tę firmę PH w 1922 roku. Ona nosiła nazwę Fabrik Elektrotechnischer Installationsmaterialien, czyli fabryka elektrotechnicznych materiałów instalacyjnych, a mieściła się w Lüdenscheid w Westfalii. I to logo było stosowane w latach międzywojennych, chyba dopiero w latach 50., tak jak tam przeczytałem, zmieniono je na napisane na wyraz, 4-literowy wyraz PH, pisany tak jak się wymawia, czyli wychodziłoby na to, że ten wyłącznik pochodzi na pewno sprzed lat 50. W każdym razie bardzo ciekawe, bo wygląda na to, że wyłącznik zamontowany w tym odkurzaczu jest przedwojenny, albo został wymieniony zamiast oryginalnego, który się tu znajdował, albo zamontowano go jeszcze z jakichś starych zapasów fabrycznych. Tutaj jeszcze przepraszam, wiem, że to nie jest ładne, wiem, że to nie jest fachowe, ale zabezpieczyłem tutaj jeszcze spód tego wyłącznika i te znajdujące się na zewnątrz, na wierzchu styki taśmą izolacyjną. Ważne jednak, żeby on tutaj bezpiecznie był zamontowany. Możemy teraz ten wyłącznik tutaj wmontować. Może jeszcze przetrę odrobinkę, przynajmniej tę część pokrywy. Resztą będziemy się zaraz zajmować, ale tutaj przynajmniej to miejsce, w którym zamontowany jest ten wyłącznik. Dobra. No i nakręcę teraz tutaj nakrętkę. Wygląda to chyba całkiem fajnie. To, czego, przepraszam, jeszcze nie udało mi się ustalić, to jest producent tej wtyczki. Tutaj jest co prawda bardzo ładnie widoczny napis Austein. Prawdopodobnie wtyczka enerdowska, nie wiem, być może z lat 50., być może oryginalna, znajdująca się od początku przy tym odkurzaczu. Przyznaję, że tak troszeczkę sobie poszukałem i tych wtyczek, czy w ogóle o sprzętu marki Austein nie znalazłem. Poszukam jeszcze troszkę i ewentualnie zrobię jakieś malutkie uzupełnienie do tego filmu. No to myślę, że możemy ten odkurzacz teraz zmontować. Ja troszeczkę tę obudowę przeczyściłem, jeszcze zaraz z zewnątrz ją wyczyścimy. Postawię to sobie może znowu na jakiejś podstaweczce w pionie i zaraz zamontujemy silnik. Ok, myślę, że w tej pozycji ten silnik możemy tutaj włożyć do środka, tylko przepraszam jeszcze, ta guma, która go tutaj uszczelnia. Silnik po prostu trzyma się rozparty tutaj w obudowie na tych gumowych stopkach. No i teraz wyłącznikiem do góry możemy założyć
tę pokrywę. Chyba tutaj niczego, żadnych przewodów nie przyciąłem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Aha, zapomniałem wam powiedzieć, że udało mi się uruchomić tę rączkę. O, trzeba było tutaj troszeczkę napryskać WD-40, nasmarować ją. W tej chwili można ją bez problemu wcisnąć, obrócić, ona teraz się blokuje. Jeszcze raz ją obracam. Zaraz sobie to w praktyce obejrzymy. A to miało w sumie dosyć duże znaczenie podczas odkurzania tym odkurzaczem w różnych pozycjach. Wkręcam tutaj teraz śrubkę. Odkurzacz mamy częściowo już zmontowany. Zanim założymy tutaj worek na kurz, wziąłem jeszcze taką bardzo drobniutką wełnę stalową i troszeczkę przetrę te metalowe części odkurzacza, zawiasy. No tutaj zwłaszcza po wewnętrznej stronie tych klamerek widać sporo bardzo powierzchownej, ale jednak rdzy. Zaraz to też odrdzewiaczem troszeczkę zabezpieczę. Troszkę czasu poświęciłem jeszcze na wyczyszczenie tej obudowy odkurzacza. Tutaj są takie czarne pręgi, które pewnie powstały wtedy, kiedy przez lata czy dziesięciolecia ten odkurzacz był owinięty przewodem. Nie chcę tego za bardzo jakimś rozpuszczalnikiem czyścić, żeby nie uszkodzić tego korpusu odkurzacza. Myślę, że taki już wystarczy. Mogę włożyć tutaj woreczek na kurz, mogę założyć tę przednią pokrywę, która nawiasem mówiąc też została troszeczkę wyczyszczona. No i mogę ją tutaj tymi klamerkami zamocować. Myślę, że wygląda to już zupełnie nieźle. Wyczyściłem też ten przewód, nawiasem mówiąc bardzo ładny, długi. Można było wygodnie z tym odkurzaczem pracować i tak jak wam powiedziałem, udało mi się tę rączkę też uruchomić. Ona wcześniej nie chciała się wcisnąć. W ten sposób mogliśmy odkurzać tym odkurzaczem na podłodze, a jak przekręciliśmy tę rączkę, no to ta część była cięższa, bo tutaj znajduje się silnik i ten odkurzacz było wygodnie trzymać w tej pozycji. Mogliśmy gdzieś na górze, nie wiem, na jakichś regałach z książkami tym odkurzaczem odkurzać. Ja nie mam do tego odkurzacza akcesoriów, ale zaraz przyniosę stalową rurę, która bardzo możliwe, że znajdowała się w komplecie z tym dużym odkurzaczem Omega 1064 i która powinna tutaj do tego odkurzaczyka pasować. Tutaj przyniosłem taką stalową rurę, która prawdę mówiąc nie sądzę, aby pochodziła od odkurzaczy Omega, ale na nasze potrzeby ona tutaj bardzo dobrze pasuje. Tutaj nawiasem mówiąc zauważyłem, że dosyć luźne jest to mocowanie w rury w odkurzaczu, ale myślę, że nie będzie to nam bardzo przeszkadzało. Będziemy mogli tym odkurzaczem tak czy inaczej poodkurzać, ale zanim to zrobimy, chciałbym zrobić króciutki test tego odkurzacza tutaj na stole warsztatowym, podłączyć go do zasilania i zobaczyć, czy będzie funkcjonował. Ja mimo wszystko przyznaję, że podłączę ten odkurzacz jeszcze raz za pośrednictwem naszego regulatora napięcia, żeby troszeczkę ten stary silnik jednak oszczędzać. Na razie mam tutaj dość mocno napięcie zmniejszone. Odkurzacz jest podłączony do zasilania. Włączam zasilanie. No i włączę teraz odkurzacz. I mogę nawet troszeczkę podnieść napięcie. Muszę wam powiedzieć, że on tutaj naprawdę porządnie dmucha. Tutaj zasysa powietrze, a szczególnie się cieszę, że ten wyłącznik jest sprawny. Ok, no to spróbujmy teraz, jak ten odkurzacz będzie odkurzał z taką rurą. Może wezmę go w ogóle na podłogę i poodkurzam tutaj troszeczkę w warsztacie. No dobra, to spróbujmy tutaj troszeczkę poodkurzać. Włączę.
Dobra. A zmieńmy teraz w takim razie układ tej rączki i podkurzajmy gdzieś może troszeczkę wyżej, gdzieś na regale. Do tego celu założyłem tylko taką rurę chyba od starego polskiego odkurzacza z taką ssawką z włosiem, bo ona będzie dużo lepsza od tej ssawki. No i zobaczmy. Myślę, że całkiem fajnie to też funkcjonuje. Na koniec tego odcinka zgromadziłem tutaj jeszcze kilka wschodnio-niemieckich odkurzaczy Omega, kilka różnych modeli. To jest ten odkurzacz, który oglądaliśmy dzisiaj. Ręczny model Omega 1060 z 1958 roku. Ciekawy odkurzacz z silnikiem, w którym znaleźliśmy polski kondensator przeciwzakłóceniowy z zakładów Belma w Bydgoszczy, pewnie wymieniony już w Polsce, w którym znaleźliśmy ciekawy, moim zdaniem jeszcze przedwojenny wyłącznik. Nie wiem, czy oryginalnie tutaj zamontowany, czy też w późniejszym okresie wymieniony, przedwojenny niemiecki wyłącznik. To jest duży podłogowy odkurzacz, który oglądaliśmy na początku, model 1064 z 1958 roku, dokładnie tak samo jak ten nasz oglądany dzisiaj odkurzaczyk. Temu odkurzaczowi poświęcony jest oddzielny odcinek. Tutaj mam już nowszy odkurzacz Omega, którego jeszcze na kanale nie widzieliśmy. Jak widzicie, on wymaga pilnie wyczyszczenia, przejrzenia. To jest model typ 7001.3. Jeszcze nie wiem dokładnie z którego roku, obstawiałbym gdzieś lata 60., ale to sobie wszystko obejrzymy w odcinku o tym odkurzaczu. Nawet nie wiem, czy ten odkurzacz jest sprawny. Tutaj mam jeden z najciekawszych modeli odkurzacza Omega, który raz już kiedyś widzieliśmy w odcinku o pierwszych polskich odkurzaczach, bo ten odkurzacz był tak naprawdę prototypem pierwszych polskich odkurzaczy produkowanych w rzeszowskiej fabryce sprzętu gospodarskiego gdzieś mniej więcej w połowie lat 50. To jest odkurzacz Omega, który tak naprawdę nie wiem, czy powstał już krótko po zakończeniu II wojny światowej, może gdzieś na początku lat 50., zanim weszły te modele, ale może to być jeszcze, nie jestem tego pewien, może to być jeszcze model produkowany w fabryce w Altenburgu, model przedwojenny, właśnie z tym zupełnie innym wtedy logo Omega. Bardzo ciekawa rzecz i temu odkurzaczowi będziemy musieli się koniecznie przyjrzeć. No a tutaj z tyłu schowałem jeszcze jeden malutki odkurzaczek, który bardzo przypomina ten odkurzacz Omega oglądany dzisiaj, ale to nie jest Omega, to jest odkurzacz MK, produkowany również w NRD, we wschodnich Niemczech, w miejscowości Döbeln. Bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawa historia fabryki, która ten odkurzacz produkowała. O tym na pewno i to już niedługo, myślę, zrobimy odcinek o tym odkurzaczu. Dosyć rzadko spotykane u nas, zwłaszcza odkurzacze, ale te odkurzacze, czy firma, która je produkowała w czasach NRD-owskich, także została wchłonięta przez fabrykę w Altenburgu, czyli w pewnym sensie jest to też odkurzacz w jakiś sposób spokrewniony z tymi, które tutaj dzisiaj oglądaliśmy, odkurzaczami Omega. To jest chyba wszystko. Ja będę szukał kolejnych modeli tych odkurzaczy Omega. Bardzo mi się one podobają, tak jak zobaczyliśmy. Mają one też sporo wspólnego z historią pierwszych polskich odkurzaczy z Rzeszowa, gdzieś powiedziałbym do końca lat 50. No i na koniec bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie z tym wschodnio-niemieckim odkurzaczem Omega 1060 z 58 roku. Jak widzicie tutaj na stole, poza tymi omówionymi już odkurzaczami, mamy tematy na co najmniej 3 następne odcinki. Przyznaję, że z tych NRD-owskich odkurzaczy jeszcze brakuje mi takiego bardzo fajnego odkurzaczyka montowanego na drążku czy na kiju
odkurzaczyka Sztepkę, ale mam nadzieję, że jego też zdobędę i też go sobie tutaj obejrzymy. A jeżeli już mówimy o starych niemieckich odkurzaczach, to w jednym z najbliższych odcinków będę chciał obejrzeć także ten, a właściwie nawet dwa, bo mam dwa troszkę pokrewne modele. Stary, ale jeszcze przedwojenny odkurzacz EFI, produkowany w Berlinie. Ten na pewno nie działa, trzeba będzie w nim wymienić przewód, trzeba będzie w nim zamontować prawdopodobnie w ogóle przełącznik, bo tutaj tego przełącznika nie ma. Będzie się trzeba nim zająć, myślę, że będzie to też fajny temat, tak jak powiedziałem, na jeden z najbliższych odcinków o tych starych niemieckich odkurzaczach, a za mną być może, jeżeli sięga tam kamera, widzicie też odkurzacz Zelmer 01 z 1970 roku, tutaj na stoliku obok mnie stoi drugi taki odkurzaczek Zelmer 01, a one też są w pewnym sensie związane z tym dzisiejszym odcinkiem, bo w nich również znajdują się silniki z fabryki w Zuul, nawet jeszcze w roku 70 sprowadzane do Polski i montowane w tych malutkich ręcznych odkurzaczach, aczkolwiek już nowsze typy. Także te odkurzacze Zelmer 01 też sobie niedługo obejrzymy i przy nich też natkniemy się na te wschodnio-niemieckie akcenty, które pojawiły się w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, cześć i do następnego razu.